Siemanko, tutaj Anioł, przychodzę do was z nowym filmem. Niedawno zagościł do nas nowy pupil, pewnie wielu z was zastanawia się, czy warto go robić, czy jest lepszy na przykład od piaskowego jaszczura, czy jest lepszy od szafirowego smoczydła, czy w ogóle warto go robić, gdy już macie wcześniej wspomniane pupile. Na to pytanie i wiele więcej postaram się odpowiedzieć w tym filmie, ale zanim przejdziemy do mięska, przypominam o łapce w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Mam nadzieję, że ten etap już mamy za sobą, więc możemy przejść dalej. Seraficzne baśniowe smoczydło to najnowszy pupil, który łączy w sobie obrażenia oraz leczenie. Póki co jest jedyną hybrydą, ale z reguły, jeśli coś nadaje się do wszystkiego, to bywa tak, że nie jest dobre w niczym. Czy tak jest w tym przypadku? Przekonajmy się. Najważniejsze atrybuty tego pupila to inteligencja, duch oraz szczęście. Tutaj ten pupil ma niewielki minus, gdyż jego atrybut powiązany z talentem nie jest najmocniejszy w tym pupilu. Najmocniejszy w pupilu będzie tutaj duch. Ducha możemy mieć 350, inteligencji możemy mieć około 320. Na pewno byłoby lepiej, gdyby to duch był powiązany z talentem, gdyż jego wartość jest tutaj największa. No a z reguły chcemy, żeby to właśnie atrybut powiązany z talentem był najmocniejszy. Jedynym wyjątkiem od tej reguły może być tutaj cienista mantykora, gdyż jej prawdziwa siła tkwi w umiejętności sezonowej, która działa niemalże jak drugi talent, więc w tym przypadku możemy mówić nawet o sezonowym talencie. No a ta umiejętność, jak widzicie, jest tutaj powiązana z siłą, nie ze szczęściem. No ale mantykora jest po prostu build different na ten moment. Wróćmy do naszego seraficznego smoczydła. Mamy teraz na ekranie najlepszy możliwy build. Przypominam na starcie, że pracujemy tutaj na najwyższych możliwych atrybutach oraz na 3-gwiazdkowych umiejętnościach, gdyż ulepszenie tego pupila do takiego stanu powinno być naszym celem. Nasz talent źródło ciszy przy maksymalnych atrybutach mógłby zadać obrażenia o wysokości 390 współczynnika obrażeń w jeden cel. Oczywiście te bazowe 390 współczynnika obrażeń może być wzmocnione przez 4 staki, które możemy mieć z talentu. 4 staki razy 8%, będzie to plus 32% obrażeń, więc posiadając sam talent na 3 umiejętnościach i posiadając 4 staki, nasze obrażenia mogą wynosić 514 współczynnika obrażeń w jeden cel. Naprawdę spore obrażenia, jeśli chodzi o pojedynczy cel. Jeśli chodzi o leczenie, to mamy tutaj współczynnik leczenia 160. Jeśli dodamy do tego 64% ze staków, będziemy mieli współczynnik leczenia o wysokości 262 współczynnika leczenia dla naszego legionu, ale nasz talent może uleczyć legion sojuszniczy, więc mnożymy to razy 2, dlatego łączny współczynnik leczenia to 524. Są to naprawdę całkiem przyjemne statystyki. Jeśli dodamy do naszego talentu kolejne 2 umiejętności powiązane z talentem, to umiejętność zaawansowane źródło duszy zwiększy obrażenia z talentu nawet o dodatkowe 60%, natomiast intensywne źródło duszy to bardzo przyjemny talent, bardzo potrzebny powiedziałbym. Tutaj każde 40 punktów ducha zwiększa maksymalną kumulację błagania o 1. Maksymalnie przy 320 punktów ducha możemy mieć 8 staków dodatkowych, więc łącznie możemy mieć 12 staków. 12 razy 8 daje nam to plus 96% do obrażeń, no a 12 razy 16 daje nam to plus 192% do leczenia. Pewnie teraz się zastanawiacie, jakie to mogą być obrażenia, jakie to może być leczenie. W końcu po to tu jesteśmy, już wam mówię, na full stackach i z wzmocnieniem o 60%. Nasze obrażenia z talentu przy aktywacji wynosiłyby 998 współczynnika obrażeń, natomiast nasze leczenie wzrosłoby do 467 współczynnika leczenia na 1 legion. Możemy uleczyć 2 legiony, więc łączne leczenie wynosiłoby 934 współczynnika leczenia. Dla porównania, bo wszyscy tutaj kochamy porównania, Pan potrafi leczyć za 400 współczynnika leczenia. Posiadając tego pupila w Legionie mamy taką dodatkową Pan. Mamy trzeciego bohatera epickiego. Mam nadzieję, że takie porównanie was przekonuje do tego, że naprawdę warto zacząć interesować się pupilami. Przechodząc dalej do buildu, oczywiście bierzemy standardowe umiejętności dla legionów magicznych. Nie może tutaj zabraknąć kontynuacji oraz umiejętności wzmacniających kontynuację. Co do samej kontynuacji, to tak, kontynuacja zużywa staki, które tutaj zgromadzicie.
ale i tak wychodzicie na tym o niebo lepiej niż gdybyście po prostu te staki zbierali, gdyż o staki się tak naprawdę martwić nie musicie. Żeby wam to pokazać, żeby wam to udowodnić, tutaj mamy raport od Arcego, w który jasno nam pokazuje, że tak naprawdę posiadając Taleję oraz Tandelyn, ten pupil może nam zagwarantować nawet 5 staków przy wpadaniu w szał naszego bohatera. To wszystko, co tutaj macie, to staki. No i mamy tutaj w jednej sekundzie raz, 2, 3, 4, 5. Jeden dodatkowy stak oczywiście wpada nam tutaj z talentu z drzewka wspierania, o którym wam mówiłem we wcześniejszym filmie, więc tak naprawdę o staki się martwić tutaj nie musicie. Z ciekawostek odnośnie tego pupila i staków, to Zajda potrafi nam dać 1 stak na sekundę. Muszę wam pokazać tutaj, że sama Zajda potrafi dać 1 stak. Tak, tutaj mamy 1 stak. Magrat tutaj nie aktywowała swojego wzmocnienia, więc mamy tutaj tylko 1 stak. Natomiast jeśli Zajda już przekroczy 10 sekund walki i sobie wbije maksymalną liczbę staków i zadaje dodatkowe obrażenia, wtedy nasz pupil od Zajdy zyskuje plus 2 staki. Od samej Zajdy plus oczywiście Magrat potrafi dać stak numer 3 na turę. Więc naprawdę nawet w parze Magrat plus Zajda nie musicie się martwić o te staki. To już było tak totalnie w ramach ciekawostki, ale myślę, że może wam to dać jakieś nowe światło na tego pupila. Dlatego tutaj uwzględniłem również Magrat oraz Zajdę w bohaterach polecanych dla tego pupila. Na pewno wielu z was wie, że pomimo, że są to bohaterowie od strzelców, to mimo wszystko radzą sobie całkiem dobrze, gdy mają legiony magiczne w swoim legionie. Więc śmiało możecie próbować również takiego połączenia. Natomiast przechodząc do samej kontynuacji, to sama kontynuacja może nam zadać obrażenia o wysokości 542 współczynnika obrażeń. Kontynuacja będzie miała około 2 dodatkowych staków. Pamiętajcie, że po aktywacji talentu te staki się zerują. Wbijamy potem kolejne, wtedy wpada kontynuacja, zeruje nam staki, no i wbijamy te staki od nowa. Dlatego może te obrażenia od kontynuacji nie wydają się tak imponujące, gdy porównamy je do obrażeń od talentu, ale naprawdę musicie mi zaufać, że posiadając kontynuację wychodzicie na tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o leczenie z kontynuacji, bo kontynuacja również nas może uleczyć, tego leczenia otrzymamy 158 współczynnika leczenia. Jeśli wzmocnimy kontynuację o kolejne 2 talenty do kontynuacji, wtedy będziemy mieli plus 50% do uderzenia krytycznego z kontynuacji. Uderzenie krytyczne zwiększa jedynie obrażenia, nie zwiększa naszego leczenia, żebyście mieli to z tyłu głowy, ale bardzo ważnym talentem dla kontynuacji must have jest zaawansowana kontynuacja, która może zwiększyć szanse na aktywację kontynuacji nawet o 60%. Podstawowo mamy procent 40, więc w połączeniu mamy praktycznie 100% szansy na drugie użycie talentu. Dlatego zawsze chcecie mieć kontynuację oraz zaawansowaną kontynuację na pupilach magicznych, które wpadają w szał. Ale intensywna kontynuacja również jest naprawdę dobrym skillem, dobrą umiejętnością. Z tego względu, że gdy jeszcze dodamy do naszego buildu magiczny los, który podnosi nam wskaźnik krytyczny o 50%, wtedy nasz talent ma 50% szans na uderzenie, natomiast nasza kontynuacja w połączeniu z intensywną kontynuacją będzie miała 100% szans na uderzenie krytyczne. No a uderzenie krytyczne takiej kontynuacji zada obrażenia o wysokości 1357 współczynnika obrażeń. Są to już naprawdę potężne obrażenia. Natomiast nasz skill, gdy będziemy mieli już cały build, łącznie z magicznymi duchami, które podnoszą nasze obrażenia krytyczne o 100%, gdy nasz talent trafi krytycznie, będziemy mogli zadać obrażenia o wysokości 2496 współczynnika obrażeń lub 998, gdy nie trafimy krytycznie. Pamiętajcie, że szansa na uderzenie krytyczne z magicznym losem to 50%. No i posiadając pełny build w ciągu 30 sekund raczej uda nam się wpaść w szał około 2 razy, gdyż średnio pupil aktywuje się w około 12-15 sekundzie. Druga aktywacja jest około 25-23 czasem, więc tutaj bywa już różnie, zależy jak szybko gromadzimy szał. Ale z reguły są to 2 aktywacje pupila na 30 sekund, więc w ciągu 30 sekund zadamy obrażenia o wysokości 6208 współczynnika obrażeń.
Natomiast leczenie naszego legionu w ciągu 30 sekund wyniesie 1251 współczynnika leczenia. No ale z racji takiej, że możemy uleczyć 2 legiony, więc łączne leczenie tego pupila wynosiłoby 2502 współczynnika leczenia. Oczywiście mowa tutaj jest o maksymalnych stakach. Gdybyśmy tych staków mieli mniej, gdybyśmy rozdzielili na przykład taleje z Tandelyn, wtedy tych staków możemy mieć mniej, bo nie mamy tyle wzmocnień, nie mamy tyle debuffów. Mając na przykład 2 staki, nasze obrażenia spadłyby, widzicie, całkiem sporo. Nasze leczenie również by na tym ucierpiało, ale mimo wszystko ten pupil jakieś obrażenia i jakieś tam leczenie posiada. A uwierzcie mi, że możecie posiadać te 12 staków spokojnie. Tak więc tak prezentuje się cały build. Tutaj macie obrażenia na 30 sekund, tutaj macie totalne leczenie na 30 sekund. No i na samym dole macie koszt całego buildu. Co do samej ceny tego buildu, to pamiętajcie, że ta cena może się różnić. Zależna jest to od waszego KVK, w jakiej grupie się znajdujecie, jakie skille kupujecie. Jest to tylko taka uśredniona cena, więc miejcie to z tyłu głowy. Z ciekawości zrobiłem również obliczenia dla buildu pod leczenie. No i totalnie tego buildu wam nie polecam. O ile leczenie faktycznie może nam lekko wzrosnąć w ciągu 30 sekund, o tyle obrażenia nam spadają diametralnie, więc tego buildu absolutnie nie polecam robić nikomu. Ten build to totalny trolling. Natomiast jeśli chodzi o te 2 umiejętności, bo tutaj krążą plotki, że te skille się nie stakują, że się nie sumują, to oczywiście, że te skille się sumują. Tutaj mamy gwarantowane leczenie pupila, no i łącznie mamy 24,5% leczenia pupila. Możecie sobie dodać te procenty, no i wam wyjdzie właśnie 24,5%. Więc te umiejętności działają jak należy, ale absolutnie tego buildu wam nie polecam. Tutaj macie tak naprawdę dobry build. Ewentualnie co możecie tutaj zmienić w tym buildzie, to zamiast intensywnej kontynuacji, gdybyście mieli na przykład bardzo niskie szczęście, możecie rozważyć, aby zamiast intensywnej kontynuacji dać rezonans. Przy dużym duchu rezonans powinien również tutaj bardzo dobrze działać w tym buildzie. Reszty umiejętności absolutnie bym tutaj nie zmieniał. No ale przejdźmy do porównania, który pupil może być lepszy, jeśli zależy nam na obrażeniach. W pojedynczy cel ten pupil ma naprawdę spore obrażenia. Jeśli porównamy sobie go do szafirowego smoczydła na pełnym buildzie, no te obrażenia są o 50% większe w pojedynczy cel. Natomiast już trafiając w 2 cele szafirowym smoczydłem, tych obrażeń zadamy więcej. Ale w nagrodę seraficzne baśniowe smoczydło jeszcze nas tutaj uleczy, więc ostatecznie prawdopodobnie lepiej wyjdziemy posiadając seraficzne baśniowe smoczydło, gdyż seraficzne baśniowe smoczydło zwiększy naszą przeżywalność. Ale sytuacja zmienia się, gdy nasze szafirowe smoczydło będzie trafiało w 3 cele, bo tutaj te obrażenia są już naprawdę przepotężne. W ciągu 30 sekund możemy zadać obrażenia o wysokości 14 241 współczynnika obrażeń. Oczywiście to są to obliczenia dla uniwersalnego buildu, który zadziała tak naprawdę w każdym legionie. Ten build ma plus 250% obrażeń krytycznych, więc naprawdę jest tutaj uderzenie dosyć mocne. Ale wiadomo, mamy tutaj ryzyko, że musimy trafić, aczkolwiek średnio trafiamy 50% szans, więc tutaj już są te obliczenia po tych 50% szans na trafienie. Więc porównując te 2 pupile do siebie, jeśli macie 310 ducha na szafirowym baśniowym smoczydle i macie go bardzo dobrze zrobione, to naprawdę, jeśli chodzi o obrażenia, to szafirowe baśniowe smoczydło tutaj bez podjazdu jest póki co. Tylko wiadomo, musimy trafiać te 3 cele. Natomiast jeśli chodzi o leczenie, porównajmy sobie jeszcze leczenie seraficznego baśniowego smoczydła do piaskowego jaszczura. Na pierwszy rzut oka może tutaj się wydawać, że seraficzne baśniowe smoczydło ma większy współczynnik leczenia, ale tutaj wszyscy bylibyście w błędzie, gdyż seraficzne baśniowe smoczydło leczy raz na 14 sekund, może 2 razy na 16 sekund, gdy dodamy do tego kontynuację. Natomiast kamienna aura jest pasywną umiejętnością, która może leczyć nawet co 4 sekundy. No i pamiętajcie, że leczymy tutaj 4 legiony w pobliżu. 4 razy 225 daje nam 900, a razy 7, 900 razy 7, bo 7 razy w ciągu 30 sekund, posiadając zaawansowaną kamienną aurę, możemy aktywować ten talent, więc 9 razy 7,
900 razy 7 daje nam współczynnik uzdrawiania o wysokości 6300. Natomiast nasze tutaj seraficzne baśniowe smoczydło może uleczyć w ciągu 30 sekund o wysokości 2500 współczynnika uzdrawiania. Więc jeśli chodzi o leczenie, to jaszczur tutaj również totalnie dominuje. Ale nagrodą dla tego leczenia seraficznego są tutaj oczywiście dodatkowe obrażenia. No i musimy pamiętać, że jeśli chodzi o seraficzne baśniowe smoczydło, to jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od tych staków, jak szybko i ile ich gromadzimy. Czy polecam robić tego pupila? Powiem tak, jak chcecie, to go róbcie. Minus tego pupila jest taki, że naprawdę musimy te staki tutaj gromadzić. Im więcej, im szybciej, tym lepiej. Więc tak naprawdę potrzebujemy tutaj Talei, Tandelyn, ewentualnie Magrat i Zajdy. Jak działa Zajda było we wcześniejszej części filmu. Natomiast takiego piaskowego jaszczura czy szafirowe baśniowe smoczydło zbudowane uniwersalnie możecie używać tak naprawdę w każdym legionie magicznym, więc daje wam to taką różnorodność. Możecie sobie dać takiego pupila do jakiego legionu tylko chcecie. Jeśli zależy wam na samym leczeniu, to piaskowy jaszczur leczy zdecydowanie więcej. Jeśli zależy wam na samych obrażeniach, to w pojedynczy cel te obrażenia są całkiem spore, ale szafirowe baśniowe smoczydło z buildem uniwersalnym dla każdego legionu, trafiając w 3 cele, będzie miało tych obrażeń dużo więcej, więc tak naprawdę decyzję pozostawiam wam, co chcecie zrobić, czy chcecie go zrobić. Wiecie, ostatecznie pozostaje taka opcja, że sobie biegacie na przykład Taleia plus Tandelyn z szafirowym baśniowym smoczydłem, no a obok biegacie jakimś saportującym marszem z piaskowym jaszczurem. Wtedy macie i obrażenia, i leczenie. Taka opcja też zawsze gdzieś tam jako plan B istnieje. W tym filmie to by było na tyle, mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.